Witajcie kochani na kanale Świat Włóczkowej Pasji. Dzisiaj w odpowiedzi na komentarz spod jednego z moich filmów postanowiłam pokazać, jak robimy wzór plaster miodu, ale pracując nie tam i z powrotem, tak jak wcześniej o tym mówiłam, tylko dookoła robótki. Czyli tak jak mamy tutaj, powiedzmy, że to mógłby być rękaw, czyli tak sobie będziemy pracować dookoła. Mam tutaj kilka próbek, bo też próbowałam właśnie dojść do tego, jak to zrobić. Posiłkowałam się różnymi wskazówkami, czytałam na forach, na jakichś tam tutorialach patrzyłam. No i myślę, że efekt jest super, jest bardzo zadowalający. I mam tutaj kilka próbek. To jest z włóczki Kid Silk robione na drutach piątkach, 5 mm. Tutaj jest Brush Alpaca Silk, też od Dropsa. Ona jest taka bardziej włochata, jest tutaj, no widać tutaj różnicę, więc jest odrobinkę inna i to też robiłam na tych drutach piątkach, tylko później sobie przełożyłam, więc taki efekt. I różnica jest taka, że tutaj jest z podwójnej niteczki, a tutaj jest z pojedynczej. No i zrobiłam również na drutach numer 4, ale taką znacznie grubszą włóczką. I tak ten efekt się prezentuje. Myślę, że całkiem fajnie, świetnie. I tak naprawdę niczym nie odbiega od, wizualnie oczywiście, od tej metody robienia wzoru plaster miodu tam i z powrotem. I teraz sobie powiemy, jak pracujemy. Wykonujemy sekwencję 4 okrążeń. W pierwszym okrążeniu pracujemy oczkami prawymi. Pierwsze oczko przerabiamy oczko prawe normalnie, natomiast w drugim oczku przerabiamy oczko na prawo, ale wbijając się o jeden rząd niżej. I to pierwsze i drugie oczko kontynuujemy przez cały nasz rząd, przez całe okrążenie. Następnie w drugim okrążeniu przerabiamy oczka lewe i jedno oczko lewe przerabiamy klasycznie, normalnie, natomiast drugie inaczej, za chwilkę pokażę jak. I później trzeci i czwarty rząd wykonujemy te same ruchy, natomiast z przesunięciem o jedno, czyli na przykład jak tutaj zaczynamy od klasycznego oczka prawego, a później prawe o jeden rząd niżej, to w trzecim naszym rzędzie zaczynamy odwrotnie, czyli najpierw wykonujemy oczko prawe, wbijając się o jeden rząd niżej, natomiast później oczko prawe klasyczne i powtarzamy. Także już pokazuję, jak to się robi. Jesteśmy w rzędzie pierwszym i zaczynamy pracę. Pierwsze oczko przerabiamy normalnie, klasycznie na prawo, natomiast w drugim oczku szukamy tutaj, mam nadzieję, że to będzie fajnie widać, szukamy tutaj oczka prawego, ale o jeden rząd niżej, czyli nie wbijamy się tu, tylko wbijamy się tu. Czyli bardzo podobnie jak w tej metodzie, gdzie robimy tam i z powrotem. I do końca okrążenia w ten sposób pracujemy, czyli prawe normalnie i o jeden rząd niżej. Prawe oczko normalnie, o jeden rząd niżej. I tak do końca tego okrążenia. Teraz jesteśmy w okrążeniu numer 2 i tutaj będziemy pracować oczkami lewymi. I jak to wygląda? Pierwsze oczko przerabiamy klasycznie na lewo, natomiast w przypadku drugiego oczka szukamy sobie taką nitkę między pierwszym a drugim oczkiem, taką długą, dość luźną. Ona wychodzi tutaj od tyłu, widać ją tutaj ładnie, wychodzi od tyłu i zmierza nam tutaj do poprzedniego oczka. Podnosimy sobie tą nitkę, nakładamy na lewy drut i wtedy przez te dwie niteczki przerabiamy oczko na lewo. I znowu lewe klasyczne i bierzemy sobie tutaj tą niteczkę, która nam idzie od tyłu. Przy tej włochatej włóczce nie jest to takie proste. O, mam ją. I sobie przerabiamy na lewo. I znowu na lewo oczko normalne. I tutaj z tą niteczką, to jest taka tutaj najbardziej z przodu, która swój początek ma z tyłu za oczkiem, które w tym momencie przerabiamy i ona nam idzie tutaj do przodu, czyli tą niteczkę sobie podnoszę, daję na lewy drut
i przerabiam na lewo przez te dwie nitki. I jeszcze raz. Lewe normalnie i tutaj z tą niteczką. Tutaj raczej nie powinno dojść do pomyłki, dlatego że widzicie tutaj w tym miejscu, gdzie przerabiamy normalne oczko na lewo, nie ma nawet takiej jakiejś długiej nitki, która by mi aż tutaj sięgała, więc wiem, że tutaj normalnie na lewo, a tutaj już idzie ta długa niteczka i ja wiem, że ją podnoszę, nakładam na ten drut i przerabiam na lewo. Jak jesteśmy w rzędzie, w okrążeniu trzecim, to zaczynamy odwrotnie jak w przypadku okrążenia pierwszego, czyli najpierw pierwsze oczko jest tym oczkiem, które przerabiamy w rząd poniżej, natomiast drugie klasycznie na prawo. Pierwsze niżej, drugie na prawo i tak do końca naszego okrążenia numer 3. I nasze ostatnie okrążenie czwarte, gdzie zaczynamy przerabiać oczkiem lewym, ale z tą podnoszoną nitką. I tutaj już ładnie nam się ta nitka rysuje, więc nakładam ją na lewy drut i nitka tutaj oczywiście z tej strony z przodu i przerabiam na lewo. Tutaj można sobie tak odrobinę podciągnąć, żeby nam się ładnie wzór tutaj ściśnił. I następne oczko na lewo, kolejne znowu podnosimy niteczkę i przez te dwie na lewo, tutaj jedno na lewo i znowu szukamy tą niteczkę, która idzie tutaj od tyłu, ma swój początek, idzie nam tutaj ładnie do przodu i podnoszę, nakładam na lewy drut i przerabiam. Myślę, że jest to dość proste i nie powinno być z tym większego problemu i po kilku próbach naprawdę fajnie i sprawnie nam ta praca idzie. Efekt jest świetny. Efekt mi się bardzo podoba i myślę, że nie odbiega od tamtej drugiej metody przerabiania oczek plastra miodu tam i z powrotem. Zresztą podlinkuję Wam z pewnością ten filmik, żeby każdy mógł sobie zobaczyć i porównać, którą metodę woli. No oczywiście robiąc tą metodą, którą mam tutaj na drutach, odpada nam w przypadku rękawów zszywanie tych rękawów, więc od razu sobie możemy pracować naokoło i fajnie to wykończyć. Natomiast jeżeli chodzi z kolei o kardigan, bo ja akurat sobie tam robiłam kardigan, to zdecydowanie lepsza metoda jest tam i z powrotem. Zresztą tak naprawdę jedyna, żeby taki sweterek sobie wykonać. Mam nadzieję, że ten tutorial będzie dla Was pomocny, przydatny i wykorzystacie tę metodę w swoich pracach. A jeszcze może tylko dodam, dla zainteresowanych tą próbkę wykonałam nabierając 30 oczek początkowych na druty i wyszła mi taka fajna próbeczka, która myślę, że śmiało może stanowić podstawę rękawa, bo jest takie, że tak powiem, w sam raz, więc to jest taka baza, myślę, na taki fajny rękawek przy ciele. I tak to właśnie wygląda. A tutaj jeszcze dla porównania pokazuję wzór plaster miodu, który był wykonywany metodą tam i z powrotem, a tutaj metodą pracy dookoła w okrążeniu. Także bardzo podobny efekt. Tutaj chyba nawet odrobinę luźniej, ale zawsze na początku robótki te oczka są luźniejsze, natomiast im dłużej pracujemy, tym one są takie po prostu ładniejsze i się już tak ładnie układają, także myślę, że jeszcze kilka okrążeń i też świetnie by ten wzór wyglądał. Także pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Subskrybujcie, pamiętajcie, że staram się dodawać filmiki 2 razy w tygodniu, w niedzielę
rano i w czwartki po południu. Także będę robiła wszystko, żeby ten schemat, ten harmonogram utrzymać i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!